Dzisiejszy świat jest nieustannie zmieniający się i dynamiczny, a technologia odgrywa w nim kluczową rolę. Jednym z najważniejszych zjawisk, które ma ogromny wpływ na nasze społeczeństwo i gospodarkę, jest tworzenie big data. Dziś chciałbym z Wami podzielić się kilkoma myślami na temat tego, czym jest big data i dlaczego jest tak ważne. Big data to pojęcie używane do opisania ogromnych, złożonych i zróżnicowanych zbiorów danych, które są generowane na co dzień przez różnego rodzaju źródła, takie jak media społecznościowe, urządzenia mobilne, czujniki, systemy informatyczne, transakcje finansowe, dane medyczne i wiele innych. Dlaczego big data jest tak istotna? Ponieważ oferuje ogromny potencjał i możliwości w różnych dziedzinach życia. Przede wszystkim big data może być wykorzystywana do podejmowania lepszych decyzji biznesowych. Analiza ogromnych ilości danych pozwala na identyfikowanie wzorców, trendów i zależności, które mogą być wykorzystywane do podejmowania bardziej trafnych decyzji, optymalizowania procesów biznesowych i doskonalenia produktów i usług. Dzięki big data możliwe jest również doskonalenie działań w obszarze nauki, medycyny, transportu, ochrony środowiska, rządzenia czy edukacji. Skąd się biorą dane? Skąd biorą się dane? Gdy samochód jest podłączony do sieci, można bez problemu gromadzić informacje o tym, dokąd jedzie i z jaką prędkością się porusza. Dzięki temu udaje się tworzyć mapy korków drogowych w czasie rzeczywistym. Samochód nie ma połączenia z siecią? Nic nie szkodzi. Kierowca lub jeden z pasażerów z pewnością używa internetu w swoim telefonie. Inteligentne liczniki w gospodarstwach domowych mogą gromadzić informacje o tym, kiedy jemy, śpimy i przebywamy poza domem. Przecież to ogrom wiedzy dla dostawców energii. Metody takie jak click tracking i eye tracking pomagają w tworzeniu przejrzystych stron internetowych i rozmieszczaniu najważniejszych informacji na stronie lub tych, które mają zostać zauważone. Tak samo w przypadku reklam. Systemy rekomendujące na podstawie zapytań i historii wyszukiwarki tworzą model jednostki, dla której można bez kłopotu personalizować dostarczane treści. Gromadząc informacje z mediów społecznościowych i blogów, można oceniać nastroje społeczeństwa w czasie rzeczywistym i przewidzieć, kto wygra najbliższe wybory. W sieci znajdziemy otwarte zasoby danych, których można użyć do tworzenia własnych modeli oraz przewidywania nadchodzących zmian. Interesujące nas dane można nawet kupić. Analitycy pracujący dla firmy X, mający pełny dostęp do danych tego podmiotu, mogą bez problemu modelować przyszłość firmy i rozwiązywać jej bieżące problemy. Dane są podstawą tworzenia oraz testowania modeli uczenia maszynowego. Reprezentują one obiekty świata zewnętrznego, które określają fakty bądź zdarzenia. Musimy jednak wiedzieć, czego szukamy i mieć dostęp do odpowiedniego zbioru. Wyobraź sobie, że szukasz odpowiedzi na pytanie, która czekolada sprzedaje się najlepiej. Możesz zgromadzić dane dotyczące wyników sprzedaży, przeanalizować opinie umieszczane na forach lub przeprowadzić anonimową ankietę. Big Data dostarcza wszelakich informacji, a narzędzia do przeprowadzania analiz są na wyciągnięcie ręki. Pozostaje jedynie postawienie właściwego pytania, wymyślenie sposobu, w jaki określony przez nas cel można osiągnąć. Jak z Big Data wybrać to, co dla nas najistotniejsze, jak znaleźć to, czego potrzebujemy. Jednym z kluczowych obszarów, w których big data ma ogromne znaczenie, jest sztuczna inteligencja. Dane są paliwem napędowym dla algorytmów sztucznej inteligencji, pozwalając im na naukę, rozpoznawanie wzorców i podejmowanie autonomicznych decyzji. Przykładowo, systemy rekomendacyjne używane w serwisach streamingowych czy platformach e-commerce analizują ogromne ilości danych, aby dostarczać spersonalizowane rekomendacje użytkownikom. Jednakże wraz z ogromnym potencjałem big data pojawiają się również wyzwania związane z prywatnością, bezpieczeństwem danych oraz etyką. Konieczne jest odpowiedzialne gospodarowanie danymi, dbanie o ich ochronę, zapewnienie prywatności użytkowników oraz przestrzeganie zasad etycznych. Dlatego też jako uczniowie szkoły średniej jesteście przyszłością, która będzie miała ogromny wpływ na rozwijający się świat big data. Zachęcam Was do rozwijania swojej świadomości na temat big data, zdobywania umiejętności analitycznych i rozumienia technologii związanych z przetwarzaniem ogromnych zbiorów danych.
Możecie również poszukiwać sposobów, w jaki Big Data może być wykorzystywana w Waszym otoczeniu, np. w projektach szkolnych, badaniach naukowych czy innych inicjatywach społecznych. Przyszłość należy do osób, które potrafią sprawnie zarządzać informacjami i wykorzystywać je w twórczy sposób. Dzięki Big Data możecie odkrywać nowe możliwości, rozwiązywać problemy, wpływać na świat i tworzyć innowacyjne rozwiązania. Niech to będzie dla Was inspiracją do nauki, eksperymentowania i poszerzania swojej wiedzy w zakresie Big Data. Warto również pamiętać o odpowiedzialnym podejściu do Big Data. Zawsze dbajcie o prywatność swoją i innych osób. Przestrzegajcie zasad etycznych i zapewnijcie ochronę danych, którymi się posługujecie. Wierzę, że Wy jako młodsze pokolenie jesteście przyszłością, która będzie kształtować rozwijający się świat Big Data. Zachęcam Was do zdobywania wiedzy, rozwijania umiejętności i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które mogą zmieniać naszą rzeczywistość na lepsze. Oto kilka przykładów zastosowań Big Data. Analiza ruchu internetowego. Firmy internetowe, takie jak Google, Facebook czy Amazon, zbierają ogromne ilości danych na temat ruchu użytkowników w sieci. Dane te są analizowane w czasie rzeczywistym, aby dostosowywać ofertę i reklamy do preferencji i zachowań użytkowników. Medycyna personalizowana. W dziedzinie medycyny dane medyczne, takie jak wyniki badań laboratoryjnych, historie osób, dane genetyczne, obrazy medyczne są analizowane w celu dostosowania terapii do indywidualnych potrzeb pacjentów, diagnozowania chorób i prognozowania ich przebiegu. Analiza społeczna. Dane społeczne, takie jak dane z mediów społecznościowych, fora internetowe, blogi, komentarze, są analizowane w celu zrozumienia preferencji, opinii i zachowań społecznych, prognozowania trendów społecznych, analizowania nastrojów społecznych i podejmowania decyzji na podstawie analizy społeczności. Analiza rynku i zachowania konsumenckie. Firmy używają danych związanych z zakupami, preferencjami konsumenckimi, historią zakupów, zachowaniami konsumentów, aby zrozumieć trendy rynkowe, dostosować oferty i promocję potrzeb klientów, analizować efektywność kampanii marketingowych. Analiza transportu i logistyki. Dane dotyczące ruchu drogowego, zarządzania flotą pojazdów, dane GPS, dane pogodowe są analizowane w celu optymalizacji tras, zarządzania flotą, monitorowania i prognozowania opóźnień, oszczędzania kosztów logistyki. Analiza danych naukowych. W naukach takich jak astronomia, biologia, fizyka, dane pomiarowe, dane laboratoryjne, dane z symulacji komputerowych są analizowane w celu odkrywania nowych wzorców, tworzenia modeli prognostycznych, prognozowania zjawisk i odkrywania nowych odkryć naukowych. Analiza finansowa. W sektorze finansowym dane dotyczące transakcji, notowań giełdowych, analizy rynku, prognozy ekonomiczne są analizowane w celu zarządzania ryzykiem, prognozowania trendów rynkowych, optymalizacji portfela inwestycyjnego i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Analiza sensorów i urządzeń LOT. Dane z sensorów urządzeń Internetu Rzeczy, takie jak czujników klimatycznych, czujników ruchu, czujników jakości powietrza, są analizowane w celu monitorowania i zarządzania infrastrukturą miejską, monitorowania procesów przemysłowych, optymalizacji zużycia energii, prognozowania awarii i utrzymania ruchu. Analiza danych społecznych i politycznych. Dane związane z polityką, społeczeństwem i opinią publiczną, takie jak z wyborów, badania społeczne, analiza mediów, są analizowane w celu zrozumienia preferencji politycznych, przewidywania wyników wyborów, badania trendów społecznych i politycznych, analizy efektywności kampanii politycznych. Analiza bezpieczeństwa i cyberbezpieczeństwa. Dane związane z bezpieczeństwem, takie jak dane z monitoringu wideo, dane zabezpieczeń sieciowych, logi zabezpieczeń, są analizowane w celu wykrywania zagrożeń, identyfikowania luk w zabezpieczeniach, analizowania wzorców ataków, monitorowania i zarządzania rynkiem cyberbezpieczeństwa. To tylko kilka z wielu przykładów zastosowań Big Data w różnych dziedzinach. Wykorzystywanie dużych zbiorów danych w odpowiedni sposób może przynieść korzyści w postaci lepszych decyzji, optymalizacji procesów, identyfikowania trendów i wzorców, prognozowania wyników i tworzenia nowych możliwości biznesowych. Wraz z rosnącą ilością danych rośnie również potrzeba specjalistów zajmujących się ich analizą i interpretacją. Na przykład analityk danych zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem,
i analizowaniem danych, aby uzyskać wskazówki i informacje dotyczące biznesu i działań marketingowych. Wymagana jest dobra znajomość narzędzi i technologii związanych z Big Data, takie jak Hadoop, Spark, NoSQL i inne. Specjalista do spraw systemów informatycznych zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem systemami informatycznymi, które służą do zbierania i przetwarzania dużych ilości danych. Architekt rozwiązań Big Data projektuje systemy informatyczne, które umożliwiają przetwarzanie i analizowanie dużych zbiorów danych. Wymagana jest dobra znajomość różnych narzędzi i technologii związanych z Big Data. Inżynier danych zajmuje się projektowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem systemami informatycznymi, które umożliwiają zbieranie, przechowywanie i przetwarzanie danych w dużych ilościach. Specjalista do spraw marketingu cyfrowego wykorzystuje dane związane z zachowaniem klientów i ruchem na stronach internetowych, aby dostarczać informacji dotyczących działań marketingowych. Wymagana jest dobra znajomość narzędzi i technologii związanych z Big Data, a także wiedza na temat strategii marketingowych. Specjalista do spraw bezpieczeństwa informacji zajmuje się ochroną danych przed atakami hakerskimi, a także zapewnieniem zgodności z przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. Przypomnij sobie swój wczorajszy dzień i wypisz wszystkie czynności, podczas wykonywania których możliwe byłoby generowanie danych o Tobie, np. długość mycia zębów, ilość kroków itd. Przedstawienie przykładu konkretnego zastosowania Big Data w dowolnej dziedzinie, np. analiza danych w badaniach naukowych, prognozowanie ruchu ulicznego, personalizacja reklam czy analiza zachowań konsumentów.